Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam na części drugiej poradnika poświęconego barwom, jak i również kolorom, jakimi były malowane samoloty RAF-u, ale w późniejszym okresie czasu, czyli już tutaj wchodzimy na okres D-Day. I posiadam teraz takie zestawy. Ten zestaw wczoraj Wam prezentowałem, oczywiście jeżeli chodzi o wczesne malowanie. Część farb z tego zestawu, część farb od Hataki, ponieważ jest to zestaw obejmujący okres bitwy o Wielką Brytanię, jak i również D-Day. I dzisiaj pokazuję Wam nowy zestaw od firmy Ammo by Mick Jimenez. Jest to RAF, późne kolory. Porównamy sobie właśnie farby od Ammo z farbami Hataki i farbami Vallejo. Zobaczymy podobnie tak jak to było wczoraj. Sprawdzimy, jak te kolory porównywalnie wyglądają, czy są podobne, czy mocniej odbiegają. I powiem Wam, że ja nie będę tutaj nic sugerował, o czym zapomniałem powiedzieć w poprzednim filmie. Po prostu zaprezentuję Wam kolory farb danych producentów z opisem. Alfabetycznie będę wybierał firmę, czyli Ammo, Hataka, Vallejo i podam Wam numerację kolorów. Zobaczycie, jak maluję tymi kolorami, więc tutaj na wstępie powiem, że wczoraj, jak i poprzednio maluję aerografem Evolution Silver Line Solo z dyszą 0,2 mm. Z małym tutaj zbiorniczkiem na farbę, więcej nie potrzeba tak naprawdę, jeżeli chodzi o skalę 72 czy też skalę 48, przynajmniej na chwilę obecną zawsze lepiej jest farby dolać, aniżeli wylewać ją z kieliszka, ponieważ za dużo wzięliśmy. Zresztą nie malujemy jakimiś grubymi warstwami. Ja stosuję w ten sposób, że mam ten swój aerograf właśnie Evolution 0,2, czyli ten Silverline z dyszą 0,2, a jeżeli chodzi o kompresor, na kompresorze jest ustawione 20 PSI i to daje nam mniej więcej 1 bar 350, czyli 1350, nie 1300, no dobrze, to daje nam 1 bar 350 jednostek, jeżeli chodzi o bary, tak, o naszą tutaj numer. W każdym razie zawsze macie na zegarze dwie miary PSI, jak i również bary, i w każdym razie ja maluję na ustawieniu PSI 20. I teraz tak, będę malował farbami bez użycia rozcieńczalników. Chcę zobaczyć po prostu, bo nie każdy na przykład będzie używał, będzie chciał mieć dobrze pokryty model i zobaczymy właśnie, jak to wygląda, ponieważ ostatnio właśnie też usłyszałem, to jest też jedna z przyczyn powstania tego filmu. Słyszałem, że pojawiają się u jednego z producentów farb, na chwilę obecną nie będę mówił nazwy tej firmy, że jak właśnie, bo tutaj mam pokazane właśnie w późne malowanie Hurricane MK2C od wersji Model Kit od polskiej firmy Arma Hobby. Tak naprawdę chyba jest to najlepszy Hurricane, w ogóle Hurricane MK1 czy też MK2 w skali 1,72. Obecnie na rynku jest chyba najlepszym Hurricane'em, to jest właśnie modele od Arma Hobby. Tutaj mam też Model Kit, jest to Mustang P51C, czyli tu zwróćcie uwagę na owiewkę i nie ma wzmacnianego też ogona. Jest to Mustang MK3, też od Army, i właśnie w malowaniu brytyjskim z pasami inwazyjnymi, właśnie w to późniejszy kamuflaż. Tutaj widzimy, że jest to polski pilot i tu mamy pokazane właśnie to malowanie i tutaj Eugeniusz Horbaczewski latał na tym modelu, a z racji tego, że ten Hurricane też tak się trafiło, że jest w polskich barwach,
w polskich barwach tutaj latał. Nie, jest, posłuchajcie, napisane, nie widzę pilota, jest napisane, że Hurricane MK2C, 309 Dywizjon Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, kwiecień, październik 44 rok, a jeżeli chodzi o Horbaczewskiego, no właśnie, ciekawe jakie tu daty zostały podane, czerwiec 44 rok, posłuchajcie. Też 315 Dywizjon Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Wziąłem sobie tutaj właśnie, odłożę teraz modele, wziąłem sobie tutaj instrukcję od Hurricane'a, jak i również od Mustanga. Tak prezentują się, zobaczcie inne unboxingi właśnie modeli Hataki. I co teraz powinniśmy mieć? Tutaj wyjmę farbę. Kontrola jakości w AMO. Pozdrawiam Ikera. Dobrze. I teraz tak, AMO nam daje Dark Green, daje nam Sky Typ S, daje nam Ocean Grey, Medium Sea Grey, czyli spód, bo mamy Ocean Grey na górę do zielonego, tak, górne powierzchnie, jak i również kadłuba, a jeżeli chodzi o Medium Sea Grey, no to mamy malowanie od spodu. Jeżeli chodzi o osłonę śmigieł, to w jednym i w drugim przypadku, jeżeli chodzi o Tempesta i Spitfire'a, to malujemy sobie farbą Sky Typ S. Tu mamy Medium Sea Grey, a pasy tak samo. Widzimy, że tutaj są te pasy z numerami rozpoznawczymi. No to mamy w tym momencie, malujemy je na Sky Typ S. Tak mamy według producenta farb Amo by Mick Jimenez. Ja wyjmuję sobie od razu te farby. Pana Ikera jeszcze raz pozdrawiam, chowam. I teraz tak, jeżeli chodzi o armę, co ja mówię armę, jeżeli chodzi o Hatakę, to tu powinniśmy mieć tak, właśnie Dark Grey i sobie sprawdzamy od razu. I bierzemy sobie, proszę bardzo, Hataka. Tu mamy zestaw, to są z czerwoną nakrętką, to wszystkie te farby są farbami akrylowymi. I teraz tak, co nam zaleca producent? Dark Green, Hataka A016. Aha, czyli to jest ta wczorajsza Hataka, proszę bardzo. Ocean Grey, następnie to jest Hataka A32. Ocean Grey 32, czyli to jest też góra. Następnie Medium Sea Grey i to jest Hataka 34. A tu mamy Interior Grey Green. Czyli to jest ten, dobrze, że mamy tutaj Hataka, znaczy przepraszam, nie Hataka, tylko to mamy kolor C, tutaj mamy kolorowe i farba C, Interior Grey, to jest właśnie w Hatace, no właśnie, Interior Grey Green. Tu mamy i Hataka to jest, nie widzę 25, może tutaj nie ma po prostu. Dobrze, na razie środek nas nie interesuje. Jeżeli chodzi o AMO, proszę bardzo, tu mamy AMO 915. Dość dziwne oznaczenie, bez zupełnie co innego, ale to jest Dark Green.
Tak, to mamy. Dark green, proszę bardzo. Następnie mamy Ocean Grey. Ocean Grey. I to jest 0, Amic 0,20, 0,20, dobrze, 245, tak? Tu mamy 915, Medium Sea Grey 243, czyli 0,240, 0,243 i Medium Sea Grey, posłuchajcie, Sea Grey, coś dziwnego, bo Medium Sea Grey, według numeracji, Medium Sea Grey 243, dobrze, to mamy tutaj. A tu mamy Medium Sea Grey, typ Sky S, dobrze, to jest tak. A ja wyjąłem typ Sky S. Dobra, tu jest typ S. Tak samo tu mamy Sky typ S. Ok, to już ogarnęliśmy. I Vallejo mamy podane. Dobrze. A jeżeli chodzi o Vallejo, uwaga, bierzemy sobie Vallejo i teraz Dark Green Vallejo. Według Dark Green to jest 324, 71 324. Następnie mamy szary 71 273, 270, coś nie pasuje mi. Ocean Grey, Medium Sea Grey to jest 30, proszę bardzo, 307 Hataka, to jest Black w ogóle, to odejść stąd, a nie, dobrze, to jest z tego zestawu Black. I tutaj mamy, coś nie pasuje, interior to jest Hataka. I czyżby nie było kolorystyki? Posłuchajcie, niemożliwe. Tak, posłuchajcie, ale skucha. Mam Hatakę, ale tylko i wyłącznie wszystkie kolory związane z bitwą o Anglię, ale gamoń ze mnie. To tutaj Vallejo sobie odłożymy, a ja poszukam odpowiednich numerów z innego zestawu. Poczekajcie chwilę. Diabeł ogonem nakrył, posłuchajcie, numer nie z tej ziemi. Powiem wam tak, w takim razie robimy porównanie firmy w tym momencie Amo versus Hataka. I tylko z Vallejo zobaczymy zielone, pozostałe Amba wcięło. W sumie to i dobrze. Dlaczegoż by nie? No i sobie posłuchajcie. Teraz tak, mamy kartoniki, mamy wszystko przygotowane. Jest ok. I sobie bierzemy pierwszą kratkę, czyli Dark Green. I według alfabetu będziemy lecieć AMO 915, czyli mamy Amic 0915. Jeszcze sobie pomerdam. Przemyję sobie na wszelki wypadek przemyję aerograf. Ok. Wypsikam go. No i siup. Jeszcze raz wytrząchniemy farbę. Odstawiamy.
Sprawdzamy na boku, czy wszystko jest ok. Bez użycia oczywiście rozcieńczalników. No i zrobimy teraz od razu eksperyment. Skrzydło. Skrzydło jest tą samą farbą pomalowane. Zrobimy sobie później maskowanie i porównamy te kolory obok siebie. Jak jeden na przykład wygląda. Jak jeden wygląda, posłuchajcie. Kamuflaż pomalowany Amo i obok jak wygląda kamuflaż pomalowany redami, czyli akrylowymi farbami od polskiej firmy Hataka. No dobrze, zakręcamy sobie tą zieloną i teraz się tak zastanawiam, czy po kolei lecimy. Chyba tak, będziemy robić w tej chwili w ten sposób, że tu sobie podsuszymy tą farbę. I następnie kolejny kolor z palety późny RAF. Teraz będzie kolor na skrzydło. Dobrze, mamy wysuszony ten kolor. Nawet wydaje mi się, że jest prawidłowy, ale tutaj wzywam znawców. I teraz kolor Ocean Grey na górę malujemy. Tak samo prosto z butelki. Tutaj warto, żebym zaznaczył, że obie firmy, Amo, jak i również Hataka, dodają do swoich zestawów kulki do mieszania farb. Dobrze. Mamy tutaj już ułożoną jedną płytkę. Trochę przypomnę, 20 PSI, ciśnienie, tak prezentuje się szary, tu mamy jeszcze mokry, troszeczkę za dużo wlałem farby, czyszczę aerograf w tej chwili. Aerograf jest wyczyszczony, resztki płynu wyrzucamy, suszymy kolor. Mam nadzieję, że widzicie, że w ten sposób można przyspieszyć właśnie sobie pustym aerografem, bez żadnych płynów, właśnie wysuszyć szybciej farbę. Przy okazji już tutaj dmuchania podmucham też na to skrzydło. Bo ta farba jest jeszcze za świeża, żeby kamuflaż tutaj nakładać. I powiem wam, tutaj na tym podkładzie białym troszeczkę się świeci. Myślę, że było za duże albo powietrze, bo coś takiego może się dziać. Dobrze, odkładamy. No i teraz kolor, który jest od spodu, czyli spód kadłuba. I teraz bierzemy farbę Medium Sea Grey,
czyli AMIG 0246. Ups. No jest znacząca różnica, w odcieniu jest dużo jaśniejszy ten kolor. Chyba tej farby wystarczy i to samo zrobimy na skrzydle. Dobrze, AMIG, AMIG. Wystarczy. Odstawię tutaj na bok, żeby sobie spokojnie wyschło to skrzydło i pozwolicie, że umyję aerograf. No i tutaj zostaje nam tylko jeden kolor. A, nieładnie się dotknąłem. Pozostaje nam Sky Type S, czyli AMIG 0243 według zaleceń producenta modelu. Dobrze. Myślę, że wystarczy. Może przy samych krawędziach jedynie. No i po tym kolorze musi być dobrze aerograf wypłukany, skoro przechodzimy teraz do farb firmy Hataka, więc tutaj nie może być jakichś przekłamań. Nie ma tutaj żadnego zabarwienia. I teraz biorę Hatakę, czyli A016 Dark Green. Dobrze ją jeszcze raz wymieszam. Nie chciałbym przekłamań. Wczoraj osoby, które oglądały część pierwszą, czyli wczesny RAW, widziały, jaka była różnica między farbami właśnie do wczesnego RAW-u. Tutaj właśnie będzie widoczna różnica pomiędzy właśnie kolorem. Zrobimy oczywiście Vallejo, tutaj zielony kolor Vallejo dopuszczę do malowania. No niestety reszta lipa. Jeszcze raz. No przepraszam Was bardzo, przy okazji dobrze, więcej. Ok. Nie będę prezentował, jak wygląda farba w cienkiej warstwie. No w cienkiej warstwie no to coś takiego się tworzy. No i właśnie tu muszę pomalować skrzydło. Dolałem farby, biorę skrzydło. Przydałoby się jakiś papier.
No skrzydło wychodzi taki kolor. Powiem wam, że jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten kolor i z tymi, które są prezentowane na opakowaniach, znaczy chodzi o boxarty, tak? Na zdjęcia modeli, ewentualnie fragmentów modeli kolorowe, które powiedzmy są z okresu końca lat 40., przełomu 50., to co widzimy na przykład na filmach, ale nie sugerujmy się tym naprawdę, bo można oszaleć. W każdym razie w tej chwili ten kolor wygląda tak. Tu po prawej stronie mamy hatakę. Zaraz nałożymy na to kolor szary, na jedną zieleń i drugą. I ten kolor już będzie nas zwodził i będzie wyglądał zupełnie inaczej. Teraz kontynuacja malowania farbami hataka. No i teraz przerwa na czyszczenie aerografu. Aerograf jest już wyczyszczony i sobie podsuszam w międzyczasie właśnie kolor zielony hataki, który bardziej taki jest khaki, jakiś kolor, khaki, brąz. No zobaczymy jak to wyjdzie nam w całości. Teraz w każdym razie, mam nadzieję, że się nic nie uszkodzi. W każdym razie teraz biorę kolor Ocean Grey, dobrze mówię? Tak, nie ten, tu jest Ocean Grey, zielony chowam, bo to zgodnie ma być. Ma być Dark Green, Ocean Grey, a od spodu ok, dobrze. Tak samo tylko i wyłącznie wymieszana farba bez użycia rozcieńczalnika. Tu by się może przydał jeszcze jeden kartonik. Dobrze. Będzie dobrze. Okej. Tada! Tak wygląda. Niewielka różnica, a tym bardziej, że się błyszczy ten kolor jeszcze. Teraz szybkie płukanie aerografu. Aerograf powinien być wyczyszczony, jest. I teraz po Ocean Grey Medium Sea Grey, czyli A034. Więcej już bez przesady z tym mieszaniem. Farba, mam wrażenie, że jest troszeczkę gęstsza tutaj. Dobra. Mamy.
Mam wrażenie, że troszeczkę lepiej już powinienem po tylu kolorach troszeczkę lepiej już wyczyścić aerograf, a nie tylko szybciutko przepłukiwać go, bo mam wrażenie, że troszeczkę ciężej farba wylatuje. A nie. O, moje złudzenie jest. No i mamy teraz tak, dobrze maluję. Myślałem, że pomyliłem kolejność, tak, że ten kolor powinien być na górze. No jest różnica, powiem wam. Ten jest taki bardziej szary. A jeżeli chodzi o po prawej stronie mamy ammo, błyszczy się, ale to jest, posłuchajcie, to nie ma się tym co przejmować. No i co dalej? Dalej troszeczkę lepiej wyczyszcza aerograf. Teraz proszę dajcie mi chwilę. Już czyszczenie kończę. Mam nadzieję, że zdjąłem tą osłonkę. Powiem wam, że mam zawsze wrażenie, że ta osłonka powoduje jakby szybsze zanieczyszczanie się po prostu aerografu. No i została nam ostatnia farba Sky typ S. No, zły jestem na siebie, że nie spojrzałem, że zestaw, który posiadam, jeżeli chodzi o Vallejo, to jest zestaw tylko i wyłącznie obejmujący okres do lądowania w Normandii, czyli bitwy o Wielkiej Brytanii. Bitwa o Wielką Brytanię. Bardzo lubię ten kolor. Właśnie. Ale nie, to jest kolor zupełnie do czego innego. Mamy w każdym razie pomalowane podstawowe kolory. I tutaj jedynie z Vallejo to właśnie mogę teraz ten Skype typ S pomalować, jak i również green. Widzę, że już troszeczkę jednak aerograf trzeba jeszcze bardziej dokładnie. Myślę, że razem z igłą by było dobrze przeczyścić go. I poszukamy sobie teraz Skype typ S od Vallejo. Oczywiście znalazłbym jakiś kolor szary,
zbliżony do RAF-u, jeżeli chodzi o moją kolekcję farb Vallejo. No ale tu nie na tym to polega. Trzeba po prostu zgodnie z tym, co producent modeli, jak i również producent farb nam zalecają. No, dużo rzadsza farbka jest. Tak bardziej zbliżona jest, ale to chodzi o krycie też, wiecie. Tutaj jakbyśmy jeszcze raz to przemalowali, są zbliżone kolory. Najbardziej zbliżone jest tutaj farba Skype Typ S od Amo, aniżeli Hataki. Ale myślę, że gdybyśmy tu pomalowali jeszcze raz i tak zrobimy, to myślę, że te kolory byłyby bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. I tak też zrobię, bo widzę, że ten kolor jest dość transparentny, jeżeli chodzi o Hatakę i to może nas mylić. Więc teraz kolejne czyszczenie po niebowym kolorze. I bierzemy sobie niebowy kolor od Hataki jeszcze raz. No widzę, że tam farba Amo i Vallejo lepiej kryją. A nie chciałbym teraz uszkodzić tej farby, więc ją podsuszę powietrzem z kompresora. Czyli tak, zasłaniamy sobie Amo, zasłaniamy sobie Vallejo, bierzemy sobie Skype Typ S od Hataki. Zapadła martwa cisza. Super. Umyjemy aerograf. I proszę bardzo, Vallejo R 71 324 BS Dark Green. Znacie z poprzedniego, ten kolor z poprzedniego testu farb rafowskich. No i tutaj po prostu ze względu na to, że zgapiłem się, przepraszam Was bardzo, jeżeli chodzi o odcienie szarości, ale chociaż dwa są. Bardzo dziwny mi się ten kolor wydaje.
Ale możliwe, że trzeba dać więcej farby po prostu. Zupełnie inny kolor nam wyszedł niż wczoraj. Wczoraj wyszło coś takiego. To jest ten sam kolor. Myślę, że był zbyt za transparentny. I mamy, proszę bardzo, czyli tak. Czy to nam będzie pisało? Będzie nam pisało. Dobrze, tu mamy MIG, Hataka, Vallejo i to samo. I tak dalej. Tutaj należy jeszcze dobrze by było podsuszyć tą zieleń od Vallejo, ale myślę, że ja tutaj po prostu taką eratę zrobię w późniejszym okresie. Uzupełnię ten taki po prostu uzupełniający o szarości film, jeżeli tylko będziecie chcieli. A jeżeli nie, no to nie. I zaraz przejdziemy, posłuchajcie, do skrzydła. Podsuszymy sobie troszeczkę Vallejo albo Vallejo, Baejo. I fajnie widać, jak pod strumieniem powietrza, który prezentuje się dość dobrze, farba zaczyna matowieć i robi się dużo ciemniejsza niż wczoraj. A teraz, moi mili, co zrobię? Teraz po prostu wezmę skrzydło, masę plastyczną, i zrobimy sobie pseudo na szybkich papierach, na wręcz bym powiedział wariackich, kamuflaż brytyjski, zielono właśnie ten szary.
Dziwnie się prezentuje, ale posłuchajcie, to jest tylko dla pokazania, jak kolor zielony może ulec zmianie pod skutkiem, na skutek właśnie malowania. I teraz tak, tu mieliśmy Amo i tu sobie bierzemy ten Ocean Grey, którym malujemy górne powierzchnie skrzydeł, jak i również kadłuba. Tak prezentuje się szary, mam nadzieję, że nagrywam, szary plus zielony od Amo. Szkoda, że tego nie zrobiłem właśnie na wczesnym kamuflażu. I teraz tak, to był Amo Ocean Grey i biorę Ocean Grey od Hataki Red, seria Red. Jeszcze dla pewności wypsikuję teraz farbą Hataki pozostałości po Amo. Powiem wam, że bardzo podobne teraz te kolory się wydają. Tu mamy ten jasno-szary od tyłu, z spodu skrzydła, a tu mamy z prawej strony, tutaj jest Amo. I teraz tak, ja słyszałem, że ktoś miał problem, że ten szary, po lewej stronie jest ten szary do spodu, był równy z kolorem zewnętrznym, tak, na skrzydłach. Ja kawałek tutaj tak pomaluję, bo one faktycznie niewiele powinny się różnić, ale jednak różnica powinna być. Chyba dobrze widać. Jest znacząca różnica. To jest w tej chwili lewe skrzydło dolnej, tak? Czyli tu mieliśmy Hatakę i tu teraz mamy Hatakę. Tu mamy, posłuchajcie, po prawej stronie od spodu mamy Amo. I powiem wam, że teraz zaleję przynajmniej zmywaczem farbę. Trochę ogarnę ten cały rozgardiaż. Wezmę białą serwetę. Oho, biała. Oderwę. Mam nadzieję, że bezproblemowo masę maskującą.
Jest zabawa, bo zawsze to jest dość świeża farba i boję się, że po prostu ją mogę uszkodzić, bo gdyby ona sobie spokojnie poleżała tu dłużej, no ja dość mocno ją przygniotłem, więc jak będziecie masę maskującą posłuchajcie, nakładać, to nie przyklejajcie jej tak mocno. Voila! Tu mamy, teraz żebym nie walnął babola. Czyli tak, po prawej stronie Dark Green od Hataki, Ocean Grey od Hataki. Po lewej, proszę bardzo, tu jest Dark Green od Amo i oczywiście Ocean Grey też Amo. Mam problem. Patrzę na podgląd w kamerze i tak naprawdę patrzę sobie, no ja patrzę, tak, tutaj i mam wrażenie, że kolor zielony, ten dark green w Hatace, no niestety powinien być poprawiony. Tak, ja uważam, nie jestem znawcą RAF-u, ale powiem Wam, że jak przyłożymy teraz sobie tutaj Vallejo, to by dużo lepiej prezentowało się z tym szarym, aniżeli niestety dark green. Bardzo mi się podoba wygląd kolorystyczny Amo. No wiem, że to jest druk, no ale na drukach też się tutaj można zgłupieć, bo zwróćcie uwagę, przepraszam, tu już jest inny kolor, aniżeli tu jest inny kolor, a ta zieleń to jest ten sam H, który tu jest pomalowany H, tak? Ale to jest druk. Więc moi mili, użyłem farb. Tutaj to w ogóle nie ma sensu pokazywać, bo tutaj to jest od czapy, w ogóle się pojawia. Ale myślę, że coś poszło nie tak, jeżeli chodzi o ten dark green, bo ten kolor, tak jak wspominałem wcześniej, troszeczkę bardziej do pancerki pasuje, aniżeli do lotnictwa. Od spodu mamy, no właśnie, od spodu tu mamy ten medium sea grey i Hataka medium sea grey i tutaj właśnie dla osoby, która miała problemy, tak prezentuje się różnica. To jest ten kolor, którego używałeś właśnie do malowania spodu, a to jest ten kamuflaż wierzchni, tak? Czyli góra skrzydeł, kadłub, a tu mamy. Możliwe, że po prostu coś poszło z mieszaniem nie tak, ewentualnie też może być taka seria, tak? Może coś się sknocić. No bywa tak czasami, no niestety. No i w tym momencie dobrze jest skontaktować się z producentem. Moi mili, powtórzę się po raz enty. Bohaterami drugiej części kolorów do samolotów RAF, tutaj niestety z Vallejo skuchę popełniłem. To są tylko kolory do samolotów biorących udział w bitwie o Wielką Brytanię. Koniec, przed Normandią, a tu mam te dwa sety Amo. Moim zdaniem
nie będę nic mówił, co moim zdaniem. Sami ocencie na podstawie filmu, własnych doświadczeń. Ja się pobawię, ulepię sobie kulkę z plasteliny, a wy sami ocencie, która kolorystyka wam się bardziej podobała. Jeszcze raz wam zaprezentuję. Tu jest z poprzedniego, wczesna, późna. Kolory zielone nie uległy zmianie. Brązy zostały zastąpione szarościami. To samo tutaj. Te kolory, nie, tutaj mamy, o tak. A to jest drugi z kolorów, którym można było pomalować spód, tak zwane to kacze jajo. Czyli my patrzymy teraz to i to. A to to są podstawowe. Wczesny RAW, późny RAW. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Życzę wam udanego dnia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.